Jak widać na filmie, jestem w szpitalu i to nie byle jakim szpitalu, bo to jest szpital psychiatryczny, z którego tak trudno się wypisać na własną prośbę. Czuję się świetnie. Obawiam się izolacji i braku zaufania, samotności. W prawie 2 tygodniach w domu łapią mnie takie stany lękowe niestety. Ten ogromny lęk. No ale przyjmuję te leki. Czuję się dobrze. Teraz czuję spokój. Strach. Leczę się. Z czego się leczę? Odczuwam pewien lęk. Czuję się w porządku. Trochę nas pozamiata. Muszę... Wprowadzają aplikację rządową z lokalizatorem. To jak szpital dla pojebów z nawigacją GPS. Wydaje mi się, że nie mówią nam wszystkiego. Trochę mnie to stresuje. Co Kamilku masz za chorobę? Otóż jestem maniakiem. Się okazuje, że jestem maniakiem. Mam tak zwaną manię. Ćwiczę Krav Magę. Książki, filmy, Czytam. Książki, Filmy, gry komputerowe. Filmy. planszówki. Moje kochane koty. Siedzą i myślą. Na działeczkę zimno. Nalewki! Powstała edycja limitowana. Zioło mi się kończy, ale już kolejna paczka jest zamówiona. Początek kwarantanny nałożył się z rozstaniem. No i w zasadzie to, czego bym chciał, to tak mi się kojarzy ten czas kwarantanny, tak można z niego skorzystać. I tak bym zrobił w normalnej sytuacji, że chciałbym go spędzić z moją kochaną. Na co dzień pracuję jako lekarz. No to obecna sytuacja nie napawa mnie spokojem i optymizmem, wręcz odwrotnie. Mój szpital został przekształcony w szpital zakaźny. Póki co jest pusty, ale powoli się zapełnia. Bo przez pierwsze 2 dni to wyjebałem. Kilka butelek Jägera, kilka butelek wina. Nie chcę wyjść stąd jako alkoholik. Nagle się okazało, że jest problem. Trzeba uciekać jak najszybciej z Kostaryki. Kurwa opanował cały świat. Możliwe, że to Chińczycy wymyślili, albo kurwa mnisi tybetańscy, albo Wu-Tang Clan. Kiedy teraz jest ta epidemia, jest dla mnie dosyć mocno sprzyjającym okresem, ponieważ staramy się z mężem o dziecko. Ogólnie jest świetnie, nie brakuje mi niczego. Straciłam pracę. Bezrobotna? W wolnych chwilach w zasadzie cały czas czytam te wszystkie wytyczne, zalecenia, jakieś podpowiedzi, jak się przygotowywać. Zarówno ja, jak i mój partner aktualnie wykładamy na uczelni wyższej i ten przymus e-learningu, niejaki przymus e-learningu, no jest dla nas ogromnym wyzwaniem, bo mieszkamy raptem na 28 m2, mamy jedno pomieszczenie plus łazienkę, śpimy na antresoli i w zeszłym tygodniu mieszkał jeszcze z nami 10-latek. Wieczorem dostałyśmy telefon, że 2 z nas mogą polecieć samolotem rządowym z Niemcami, bo są tylko 2 miejsca, więc... Moja siostra przyjechała po 3 miesiącach z Islandii i jesteśmy od siebie 1,5 metra, bo ona jest na kwarantannie w drugiej części domu i nawet nie mogłyśmy się przytulić, a jesteśmy bardzo blisko, więc to jest też takie dosyć, powiedzmy, bolesne. Strasznie mi się chciało niektórych osób przytulić, strasznie. To obok tutaj na przykład mieszka też moja siostra i ja jestem trochę przeziębiona, czy tam mam alergię, nie wiem. Więc robimy tak, że ona na przykład przynosi mi jedzenie i zostawia mi pod drzwiami. Odchodzi i ja je dopiero wtedy zabieram. Siedzą i myślą. Bez spotkań z rodziną, bez spotkań z dziećmi, wnukami. No mąż sobie pogrywa. A ja cóż, pomagam, mu trochę pośpiewam. I tak od rana do wieczora popatrzymy w okno. Będą zamykać lotnisko i już w ogóle utkniemy na zawsze. Plaże będą zamykane, hostele, hotele, restauracje, więc po prostu będziemy w bardzo złej sytuacji. Ja już w zasadzie pogodziłem się z tym, że pewnie na jakimś etapie też się zarażę. Moje 2 koleżanki poleciały, ja stwierdziłam z drugą koleżanką, że my zostaniemy, będziemy walczyć dalej, bo jesteśmy w trochę lepszej sytuacji. Panie z sanepidu 2-3 razy dziennie pytają o temperaturę, o samopoczucie. Policja
przyjeżdża codziennie. Jakiś szybki awans przed wyjazdem, to ja musiałem się stawiać na dozór policyjny, chodzić do nich. Jak w 2 miesiące wszystko potrafi się szybko zmienić, teraz oni przyjeżdżają do mnie. Zazwyczaj jak odpalę wiadro, kurwa. Wyczucie czasu mają. Polityka strachu działa. No kurwa ten wirtualny koronawirus, no kurwa przecież to jest wirtualnie wymyślony kurwa historia, kurwa z dupy wzięta, wyssana z dupy. W dzisiejszym dniu zostałam poddana testowi, ponieważ moja współlokatorka jest chorą osobą. Została zakażona koronawirusem. Najbardziej się boję tego, że już nie wrócimy do stanu sprzed. Pozostaniemy wobec siebie dużo bardziej nieufni i będziemy się nadal izolować. I skoro teraz odkrywamy, ile rzeczy możemy robić w internecie, to może będziemy chcieli już tam pozostać. Rozmawiam czasami z mamą. Kazała mi siedzieć w domu. Chciała chodzić do kościoła. Więc mieliśmy ostatnio rozmowę o ryzyku. Powiedziała mi, że jest Nie mogę odwiedzić swoich rodziców. Dużo częściej rozmawiam z moją mamą. Praktycznie codziennie do niej dzwonię. Mamo, dlaczego ty do mnie nie dzwonisz? Najbardziej brakuje mi kontaktu z synami i z wnukiem. Pozdrawiam was. Cześć mamo, my też cię pozdrawiamy, ściskamy cię mocno. Przed dzieckiem muszę zakładać inną maskę, nie taką. I w tym momencie jesteśmy już 3. dzień w Cancun, czekamy na lot rządowy. Uśmiech, kurwa, więcej uśmiechu, ale nie takiego sztucznego, tylko prawdziwego uśmiechu, zaraz mi pokażę. W czwartek mam mieć dopiero wyniki. Także powiem szczerze, że nawet nie wiem, czego się spodziewać. Uśmiech, kurwa, uśmiech. I to nie jest kurwa namalowane, tak jak wygląda, tylko tak jest ładnie wydziabane. Zobacz teraz. Tęsknię za wyobrażeniem o mojej byłej dziewczynie, bo wyjeżdżając za granicę byliśmy razem. Krótko przed powrotem stwierdziła, że to nie to. Przez pierwsze 2 dni kwarantanny było mi ciężko się z tym pogodzić, bo po prostu. Ale teraz uświadamiam sobie, że to ona ma problem, nie ja. No i za seksem trochę tęsknię. Usłyszałam, że wczoraj informacja o tym, że mogłabym zostać zamknięty na 3 tygodnie do 3 miesięcy. Mam takie mocne postanowienie, że jak wszystko wróci do normy, to zdecydowanie kończę z siedzeniem na chacie tyle, ile siedziałam do tej pory. W pracy jest taka dziwna atmosfera. Inne. W stanie wojennym był zakaz zgromadzeń. Miasta były opustoszałe. Myślę o tych biedakach, którzy odchodzą w samotności. To mnie gdzieś tam najbardziej uderzyło. I mają wyrąbane po prostu, wolą się bawić i nie zwracają uwagi na starsze osoby. Staramy się oczywiście walczyć z wirusem. Udało mi się zlokalizować drania i okazuje się, że środek na komary jest bardzo skuteczny. No i w tej chwili dzięki temu, prawda, nie kaszlemy, nie kichamy. No. Alarm przeciw koronawirusowi, słyszysz? No, tylko cicho, nie można nagrywać. Ale mefedron to jest jedyne lekarstwo. Albo czysta koka! Czysta koka! Czysta kokaina jest najlepszym lekarstwem na koronawirusa. Pamiętajcie o tym. No. Gdyby to były jakieś wielkoświatowe mistrzostwa, planeta versus człowiek, niestety stwierdzam bezapelacyjnie, że stawiam i kibicuję planecie. Nie łap mnie za język, łap za Majka, turbo relax, lecę jak łajka, ten, skursyny, puk puk, zastaliśmy Majka, bo jesteśmy tu od tego, by dopilnować, czy siedzisz w domu, kolego, bo jak nie, to wysokie kary, 30 koła w plecy, czaisz stary? Czaisz stary? Cofam wszystkie moje żądania o śmierć. I nie oceniajcie, kurwa, bo najgorsze jest to ocenianie. O, ten to jest przyjebany, a ten to jest chujowy. Myślę ostatnio dużo o ludziach. Też o śmierci.
czuję głównie strach. Przyznam, że się bardzo boję. Podchodzę do tego tak, że musimy się po prostu skonfrontować z epidemią. Coś, co się zawsze zdarzało w historii i zdarzać się pewnie będzie. Nie dajcie się świrusowi. Mam nadzieję, że niedługo straci koronę. Właśnie wchodzimy na pokład samolotu. Potwierdzam. Dostaję właśnie dzisiaj wynik. Jest on oczywiście ujemny, także moje nastroje tutaj są zdecydowanie bardziej pozytywne. Ten koronawirus, to powiem wam szczerze, że ja to się cieszę, że jest. Bo to kurwa oczyści ludziom kurwa umysły z tego kibla. Bo teraz będą mówić tylko o koronawirusie, więc może zapomną o tym wszystkim innym, co do tej pory kurwa mieli głowa. Czyli balasach. Balasach nasranych przez kurwa sąd, szkołę, szpital. Kolejny kurwa giboń jak biowital. Tutaj kurwa cytuję. Uwierzcie, naprawdę jest różnica. Ulica łączy tych, co mnie uczą. Nie mi to oceniać, niech inni kluczą. Niech inni kluczą. Niech inni kluczą.